Dzień dobry. W tym filmie przedstawimy podsumowanie ważnego projektu realizowanego przez prawie 3 lata w województwie lubelskim. Jego tytuł jest dość skomplikowany i brzmi następująco. Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną. Projekt realizowany był dzięki funduszom europejskim przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na początku zwrócę się do dyrektora Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii z pytaniem, jakie były założenia projektowe i skąd wziął się pomysł na ten projekt. Głównym celem naszego projektu było podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów zatrudnionych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników bibliotek pedagogicznych z terenu województwa lubelskiego w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze edukacji. Było to niezwykle ważne, ponieważ kiedy tworzyliśmy założenia projektu oraz rozpoczynaliśmy jego realizację, był to pierwszy okres pandemii. Nasze wsparcie miało na celu usunięcie barier, które uniemożliwiały lub utrudniały skuteczne realizowanie procesu zdalnego nauczania. Zdecydowana większość nauczycieli prowadząca zajęcia w sposób zdalny nie wykorzystywała możliwości, jakie daje im przeznaczona do tego technologia. Nauczyciele nie mieli wytycznych, każdy radził sobie według własnego pomysłu i doświadczenia w tym zakresie. Nie było też jednego miejsca, w którym mieliby dostęp do dedykowanych dla nich materiałów metodycznych oraz szkoleniowych z dziedziny IT. Brakowało również narzędzia, za pomocą którego mogliby dzielić się własnymi materiałami oraz doświadczeniami. Co warto szczególnie podkreślić, że pomimo zakończenia realizacji projektu, wszyscy nauczyciele biorący w nim udział nadal mają dostęp do materiałów szkoleniowych. Na czym polegał projekt i co zostało w ramach niego zrealizowane? Z tym pytaniem zwrócę się do zastępcy dyrektora. Aby wiedza dla nauczycieli z naszego województwa mogła być przekazywana w najefektywniejszy sposób, została utworzona dedykowana platforma zdalnego nauczania, za pośrednictwem której nauczyciele otrzymali dostęp do multimedialnych szkoleń IT oraz materiałów metodycznych. Ponadto platforma umożliwiała przeprowadzenie online indywidualnych konsultacji z trenerami IT. Na koniec każdego miesiąca takie spotkania podsumowywano w postaci filmów zawierających tematy poruszane na konsultacjach, a także ciekawostki z wykorzystania narzędzi informatycznych. Zanim przejdę dalej, zobaczcie proszę prezentację promocyjną dotyczącą naszej platformy. Nowa rzeczywistość sprawiła, że praca online stała się codziennością. Jest to ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla nauczycieli i uczniów. Dlatego stworzyliśmy platformę zdalnego nauczania. To nowoczesna przestrzeń nauki zdalnej, dzięki której weźmiesz udział w szkoleniach online, poznasz ekspertów i podzielisz się doświadczeniem z innymi nauczycielami i metodykami. Interaktywna, angażująca formuła zachęci Cię do aktywności dzięki grywalizacji, rankingom szkół i odznakom. Nauczyciele otrzymali również możliwość zamieszczania na platformie własnych materiałów metodycznych. Najczęściej były to pliki z prezentacjami, ale publikowane były także autorskie, dydaktyczne filmy wideo. Dzisiaj zaprezentuję Państwu doświadczenie pod tytułem Mieszanina fotobłyskowa. Do przeprowadzenia tego doświadczenia potrzebne będą tacka, parownica, moździerz z tłuczkiem, łyżka oraz następujące odczynniki. Była także możliwość wymiany doświadczeń dotyczących wykorzystania technologii informatycznych w ich codziennej pracy z uczniami. Realizacja tego projektu pozwoliła nauczycielom zapoznać się z możliwościami, jakie dają im narzędzia informatyczne, wskazując jednocześnie sposoby korzystania z nich w codziennej pracy z uczniami, tak aby nauka z ich udziałem była jak najbardziej efektywna.
Czy nauczyciele chętnie brali udział w projekcie, czy trzeba było ich w jakiś sposób motywować? Chcąc uatrakcyjnić udział w projekcie, rozszerzono platformę szkoleniową o mechanizmy grywalizacji. Każdy nauczyciel zdobywał punkty dla swojej szkoły poprzez wykonywanie różnych aktywności, np. realizację szkoleń, korzystanie z konsultacji, zamieszczanie materiałów metodycznych, aktywność na forum dyskusyjnym czy regularne logowanie się. Na bieżąco prowadzony był ranking szkół uporządkowany według liczby zdobytych punktów. 8 szkół, które do końca sierpnia 2022 roku zdobyły największą liczbę punktów, otrzymało sprzęt informatyczny o łącznej wartości 200 000 złotych. Został on wręczony przedstawicielom szkół przez marszałka województwa lubelskiego podczas uroczystej gali, która odbyła się w grudniu 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. W jaki sposób udało się zmotywować nauczycieli, że tak chętnie zaangażowali się w projekt? 5 nauczycieli, którzy wzięli udział w projekcie, to pasjonaci, którzy nie bali się wyzwań. Nie trzeba było nikogo zmuszać, przypominać, że bierze udział w projekcie, czy też upominać, że czegoś nie wykonał. Każdy wiedział, co ma robić. Całe grono pedagogiczne kibicowało im w tym zadaniu. Ale to wysoka motywacja, 5 zdolnych ludzi, dobra organizacja, odpowiedzialność, dyscyplina pracy, kreatywność i przede wszystkim współpraca zespołowa pozwoliły na osiągnięcie sukcesu i pokonanie przeszło 300 instytucji rywalizujących o zajęcie czołowych miejsc w projekcie. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu dzisiaj w naszej szkole możemy korzystać z nowoczesnego, dobrej klasy sprzętu komputerowego. Otrzymane zestawy komputerowe, o których Pani wspomniała, jakim okazały się wsparciem dla szkoły? Otrzymane zestawy komputerowe okazały się bardzo dużym wsparciem dla naszej szkoły. Wykorzystywane są na lekcjach, zajęciach dodatkowych oraz podczas realizacji wielu przedsięwzięć szkolnych i lokalnych. Uczniowie i nauczyciele przygotowują prezentacje multimedialne, filmiki, projektują, korzystają z różnych platform edukacyjnych, aplikacji, a także uczą się poprzez zabawę. W szkole stworzyliśmy kolejną salę informatyczną. Teraz każdy uczeń na zajęciach ma dostęp do sprzętu komputerowego, może indywidualnie na nim pracować. Czy oprócz szkoleń była jeszcze jakaś forma wsparcia szkół i nauczycieli? Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w ramach projektu prowadziło ośrodek wsparcia technicznego, który dawał możliwości kontaktu nauczycieli z ekspertami z branży IT. Pracownicy ośrodka na bieżąco wspierali nauczycieli we wszystkich kwestiach związanych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w pracy z uczniami. Czy oprócz szkół i nauczycieli ktoś jeszcze skorzystał ze wsparcia? Jeżeli tak, to na czym ono polegało? Kolejnym obszarem uwzględnionym w naszym projekcie były biblioteki pedagogiczne z terenu województwa lubelskiego, które otrzymały nowoczesny system biblioteczny pozwalający czytelnikom na korzystanie ze wspólnej bazy pozycji bibliotecznych za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Dodatkowym wsparciem dla realizacji procesów bibliotecznych było zakupienie po jednym skanerze dziełowym dla każdej z bibliotek. Skanery te pozwalają na skanowanie książek i czasopism bez ryzyka ich uszkodzenia, co ma szczególne znaczenie dla starodruków. Biblioteki pedagogiczne z terenu naszego województwa przed realizacją projektu korzystały z przestarzałego systemu bibliotecznego, który nie posiadał żadnego wsparcia technicznego oraz nie współpracował z nowszymi wersjami systemów operacyjnych. Z biegiem lat system przestał również spełniać krajowe i międzynarodowe standardy w zakresie obsługi procesów bibliotecznych oraz bezpieczeństwa. Dzięki wdrożeniu nowego systemu czytelnicy otrzymali dostęp do wspólnej bazy zasobów wszystkich bibliotek pedagogicznych z województwa, jak również możliwość korzystania z nowoczesnej aplikacji mobilnej. Cyfrowe wersje pozycji bibliotecznych dostępnych w systemie tworzone są dzięki zakupionym w ramach projektu nowoczesnym skanerom dziełowym.
Pierwotnie projekt miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Co sprawiło, że został on przedłużony i co dodatkowo zostało jeszcze zrealizowane? Forma oraz sposób przekazu materiałów szkoleniowych za pośrednictwem naszej platformy bardzo dobrze przyjęły się wśród nauczycieli z naszego województwa. Platforma umożliwiła nauczycielom podnoszenie wiedzy w dowolnym momencie, co jest niezwykle ważne w tym zawodzie. Podczas realizacji projektu nauczyciele za pośrednictwem dostępnych na platformie ankiet wyrazili zainteresowanie dodatkowymi szkoleniami. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, w 2023 roku przygotowane zostały 4 kolejne szkolenia. Proszę powiedzieć, jakie były tematy i zakres tych szkoleń? Pierwsze szkolenie to wykorzystanie mikrokontrolera na lekcjach. Krok po kroku przybliża ono tajniki wykorzystania oraz programowania najpopularniejszych mikrokontrolerów opartych o platformę Arduino. Poruszone są w nim tematy dotyczące m.in. przetwarzania sygnałów, logiki, architektury, metod zapisów danych, metod programowania oraz przegląd dostępnych funkcji i bibliotek. Wiedza ta może być niezwykle przydatna podczas lekcji informatyki. Kolejnym szkoleniem było wykorzystanie gamifikacji w nauce. Szkolenie to przybliża nauczycielom praktyczny sposób wykorzystania elementów gamifikacji w nauczaniu. Znajdziemy w nim praktyczne przykłady oraz narzędzia, które mogą być wykorzystywane do tej innowacyjnej metody nauczania. 2 ostatnie szkolenia zostały w pełni przygotowane i wyprodukowane przez nasz zespół w formie filmów wysokiej jakości. O tematyce tych szkoleń wypowiedzą się ich autorzy. W trzecim szkoleniu, obsługa drukarek 3D, omówione zostały tematy związane z zasadą działania drukarek 3D, ich budową, rodzajami technologii druku przyrostowego. Użytkownicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem drukarek przed wydrukiem, ich konfiguracją i eksploatacją. Omówione zostały możliwości, jakie dają drukarki 3D, jak również ich ograniczenia. Uczestnicy szkoleń poznali rodzaje materiałów, ich charakterystykę i przeznaczenie. Ponadto kilka lekcji poświęconych zostało zapoznaniu się z oprogramowaniem do projektowania modeli 3D, dzięki czemu użytkownicy nie są ograniczeni jedynie do dostępnych w sieci internet gotowych modeli obiektów 3D, które mogą wydrukować na drukarkach. Szkolenie w przystępny sposób przedstawia, jak przekazać uczniom wiedzę z zakresu projektowania oraz tworzenia wydruków 3D. Dodatkowo, w ramach projektu szkoły mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących obsługi drukarek 3D, w związku z czym w 2023 roku przeprowadziłem 24 stacjonarne warsztaty w szkołach dla nauczycieli z naszego województwa. Ostatnim zamieszczonym szkoleniem jest montaż filmu w programie DaVinci Resolve. Celem tego szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi programu do edycji i montażu wideo. Tym tytułowym programem jest DaVinci Resolve. Nauczyciel po ukończeniu tego szkolenia wie, skąd pobrać program, umie go zainstalować i zna jego interfejs. Wie, jak przygotować pliki do montażu na osi czasu, zna techniki wstawiania, cięcia, skracania i usuwania klipów. Umie dodawać przejścia, tekst oraz podstawowe efekty na ścieżkach wideo i audio. Ponadto zna podstawy kolorowania klipów. Umie także wyeksportować projekt do pliku wideo, który będzie gotowy do odtworzenia na urządzeniach lub do publikacji w internecie. Podstawowa część szkolenia składa się z 18 lekcji, ale zostały jeszcze przygotowane 4 dodatkowe filmy z omówieniem bardziej zaawansowanych funkcjonalności programu. Do każdego filmu z tych szkoleń została przygotowana transkrypcja. Zapewniła ona dostępność treści dla osób niesłyszących lub słabo słyszących. Miało to dla nas szczególne znaczenie, gdyż jedną z placówek biorących udział w projekcie jest szkoła, która kształci właśnie takich podopiecznych. Proszę powiedzieć, czy nasze wsparcie szkoleniowe sprawdziło się również w tak wyjątkowej placówce jak Państwa? Mówiąc o wyjątkowości naszej placówki, zaznaczyć należy,
że pomimo realizacji standardowego programu nauczania stosujemy w naszej szkole bardziej zróżnicowane metody pracy, a przede wszystkim sposoby komunikacji dostosowane do niepełnosprawności słuchowej naszych podopiecznych. W nauczaniu osób niesłyszących bardzo ważna jest wizualizacja przekazywanych treści. Operowanie nie tylko słowem, ale także obrazem. Dzięki przygotowanym w ramach projektu szkoleniom nauczyciele rozwinęli swoje umiejętności tworzenia prezentacji, realizacji filmów czy wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Nauczyciele otrzymali także stały dostęp do materiałów metodycznych, a to niewątpliwie wpłynęło na efektywność nauczania i uatrakcyjnienie zajęć nie tylko przedmiotowych, ale również rewalidacyjnych i rozwijających zainteresowania. Niezwykle przydatne okazało się szkolenie dotyczące programu DaVinci Resolve. Nauczyciele poznali profesjonalne narzędzie do montażu filmów, a to przełożyło się na sukcesy naszych uczniów, którzy już kilkukrotnie zajęli czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach artystycznych, w tym filmowych. Dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli, za które bardzo im dziękuję, nasza placówka zajęła pierwsze miejsce w grywalizacji, dzięki czemu otrzymaliśmy niezwykle przydatny w codziennej pracy sprzęt komputerowy. Podsumujmy teraz, co osiągnęliśmy dzięki realizacji tego projektu. Czas na statystyki. Jak na platformę reagowali nauczyciele? Za pośrednictwem ankiety satysfakcji zbieraliśmy informacje dotyczące platformy i szkoleń na nie zamieszczonych. Oto kilka z nich.